Cześć, ja mam na imię Ewa i zabieram Was do Porto, miasta położonego na wzgórzach, gdzie królują brukowane uliczki i schody, a barwne azulejos zdobią fasady mijanych budynków. W dzisiejszym odcinku przejdę przez słynny most zaprojektowany przez inżynierów związanych z firmą Gustava Eiffla. Odwiedzę księgarnię Livreiro Lello, znaną z niesamowitego wnętrza, które rzekomo zainspirowało autorkę Harry'ego Pottera. Zobaczę również dworzec San Bento, słynący z pięknych płytek azulejos. Na koniec odwiedzę winnicę Sandeman, aby spróbować słynnego wina Porto, a to tylko część atrakcji, które odwiedzę w tym odcinku, dlatego zostańcie koniecznie ze mną. Po dotarciu do Porto pierwsze kroki kieruję w stronę Ribeiry, czyli historycznej dzielnicy miasta. To tutaj Porto spotyka się z rzeką Duero, a wąskie uliczki pełne są kolorowych kamienic i słynnych azulejos, czyli tradycyjnych portugalskich płytek ceramicznych, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Portugalii. Spacerując wzdłuż nabrzeża, cały czas towarzyszy mi widok na słynny dwupoziomowy most stalowy Pont Luís. Most został zaprojektowany przez inżynierów związanych z firmą Gustava Eiffla, co zdecydowanie widać w jego charakterystycznej konstrukcji. Podczas spaceru po zabytkowej części Porto nie mogę pominąć oczywiście katedry Sé. Usytuowana na jednym z najwyższych punktów, oferuje widoki na całą okolicę. Następnie udaje się na dworzec San Bento. Jest to jedno z ciekawszych miejsc w Porto. Jego ściany zdobi 20 000 płytek azulejos, które opowiadają historię Portugalii, odbite w posceny z życia codziennego. San Bento to nie tylko miejsce, skąd wyruszają pociągi, ale także wyjątkowy przykład portugalskiej sztuki i architektury. Będąc w tej części miasta, nie mogę ominąć oczywiście Mercado do Bolao. To kultowe targowisko w Porto. Spacerując między stoiskami z owocami, rybami, serami czy winem, można poczuć klimat lokalnego życia. Wielu odwiedzających kupuje tu kieliszek wina i po prostu spaceruje, próbując lokalnych produktów. Choć McDonald's może nie kojarzy się z atrakcją turystyczną, to uwierzcie mi, że ten w Porto naprawdę zasługuje na uwagę. Ten popularny fast food został otwarty prawie 30 lat temu w budynku po dawnej kawiarni Imperial. A wnętrze przyciąga nie tylko miłośników jedzenia, ale przede wszystkim miłośników sztuki. Szczególnie polecam zwrócić uwagę na witraże, imponujące żyrandole oraz sufit. Po wyjściu z McDonalda idę dalej Avenida dos Aliados. To główna arteria Porto. Ulica znana jest z eleganckich budynków czy luksusowych hoteli. Natomiast plac zwieńczający ulicę wraz z samą ulicą stanowią centrum życia publicznego Porto. Na placu znajduje się również ratusz. Przed ratuszem stoi pomnik upamiętniający jedną z ważniejszych postaci portugalskiej literatury, Almeida Garrett, pisarza, poety i polityka. Po intensywnych kilku godzinach zwiedzania nadszedł w końcu czas, żeby spróbować lokalnej kuchni. Decyduję się na danie, które uchodzi za jedno z najsłynniejszych w Porto – francesinha. To kanapka składająca się z kilku rodzajów mięs, które są zapieczone pomiędzy kromkami chleba. Całość pokrywa żółty ser i pikantny sos. Po wyjściu z restauracji przechodzę przez ulicę Rua das Flores. W przeszłości zamieszkiwali ją szlachetni kupcy, a teraz stała się atrakcją turystyczną, ponieważ wiele z tych budynków pochodzi z XVI wieku. A dziś mieszczą się tu małe galerie sztuki, butyki czy kawiarnie serwujące pastel de nata. Wchodzę właśnie do jednej z takich kawiarni, żeby spróbować tych słynnych słodkości. To niewielkie tarty z chrupiącym ciastem francuskim, wypełnione kremowym nadzieniem na bazie żółtek, śmietanki i cukru. Następnie odwiedzam księgarnię Livreiro Lello.
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta. Wnętrze zachwyca drewnianymi rzeźbieniami, wijącymi się czerwonymi schodami i witrażem na suficie. Krąży legenda, że to miejsce inspirowało J.K. Rowling przy tworzeniu świata Harry'ego Pottera i choć te informacje prawdopodobnie nie są prawdziwe, to księgarnia wciąż przyciąga tłumy turystów, a kolejka ustawia się tu już od rana. Księgarnia jest naprawdę niewielka, a na półkach można znaleźć nie tylko portugalską literaturę. Niedaleko księgarni odnajduję 2 zabytkowe kościoły, które stoją tuż obok siebie. I choć wyglądają jak jedna konstrukcja, to w rzeczywistości są to 2 oddzielne budynki oddzielone najwęższym domem w Portugalii o szerokości zaledwie 1 metra. Na koniec dnia wspinam się na wieżę widokową stanowiącą część kościoła Clerigos. Ci, którzy zdecydują się na wspinaczkę po około 240 stopniach na szczyt wieży, mogą podziwiać widok na całe Porto i wijącą się rzekę Douro. Drugi dzień pobytu w Portugalii zaczynam od przejścia przez most Dom Luís do Vila Nova de Gaia, znanego z produkcji wina Porto. Najpierw odwiedzam punkt widokowy, przy którym znajduje się klasztor z charakterystyczną okrągłą konstrukcją. Z tego miejsca można zobaczyć Porto w całej okazałości, od kolorowych fasad Ribeiry przez potężny most Dom Luís. Następnie przechodzę na wzgórze tuż przy samym nabrzeżu. Jardim do Moro to nie tylko punkt widokowy, to także spokojny park, gdzie mieszkańcy i turyści odpoczywają na trawie, podziwiając krajobraz. Vila Nova de Gaia to miasto położone po drugiej stronie rzeki Douro, naprzeciw Porto. Vila Nova de Gaia to również miejsce, gdzie turyści mogą zanurzyć się w tradycje winiarskie tego regionu, ponieważ liczne piwnice oferują zwiedzanie, a każda z nich ma swoją historię i unikalny styl produkcji wina Porto. Ja również mam zarezerwowaną wizytę w jednej z winnic. Zdecydowałam się na winnicę Sandeman, która została założona w 1790 roku. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych producentów wina Porto. Postać de Don, będąca symbolem marki, stała się ikoną na całym świecie, reprezentującą zarówno tajemniczość, jak i elegancję tego trunku. Kiedy pojawia się pani przewodnik w czarnej pelerynie i szerokim kapeluszu, rozpoczynamy zwiedzanie. Przechodzimy przez ciemne piwnice, które dają idealne warunki do starzenia wina. Chłodne, wilgotne i o stabilnej temperaturze. Zwiedzanie kończy się w sali degustacyjnej, gdzie czekają na nas zestawy kieliszków z 3 różnymi rodzajami Porto. Po wyjściu z winnicy Sandeman wsiadam do kolejki linowej znajdującej się niedaleko. Kolejka oferuje kilkuminutową podróż nad Vila Nova de Gaia, podczas której można obejrzeć znajdujące się poniżej winnice, spojrzeć na Porto czy rzekę Douro. Na zakończenie pobytu w Porto udaje się na koncert Fado. Porto to nie tylko miasto wina i pięknych widoków, ale również miejsce, gdzie muzyka Fado ma duże znaczenie. Wiele klubów oferuje wieczorne pokazy tego tradycyjnego gatunku muzycznego, a ja wybieram jeden z bardziej kameralnych, otwierany tylko w wyznaczonych godzinach. Fado to tradycyjna portugalska muzyka, którą najlepiej poznać na żywo. To gatunek, który łączy proste, ale intensywne melodie z surowym, emocjonalnym śpiewem. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku.